Cześć! Witam Was na moim kursie Polskie Przypadki Polish Cases. Mam na imię Aleksandra i jestem certyfikowaną nauczycielką języka polskiego jako obcego. W tym kursie nauczycie się teorii przypadków języka polskiego. Najpierw na poziomie A1, a potem na poziomie A2. Wszystkie lekcje mają napisy w języku angielskim. Do każdego modułu przygotowałam ćwiczenia, w których możecie zweryfikować swoją wiedzę. Jesteście gotowi? Temat tego filmu to mianownik, nominative case, i biernik, accusative case, liczba mnoga, plural, one, rodzaj niemęsko-osobowy, czyli wszystko, co nie jest rodzaju męskiego i nie jest człowiekiem. Mamy jeszcze drugą liczbę mnogą, oni, ale to temat na inny film. Mam dla Was dobrą wiadomość. Forma biernika, accusative case, liczby mnogiej one, jest identyczna jak mianownik, nominative case. Jeszcze raz przypominam. One to rodzaj niemęsko-osobowy. To jest grupa, w której nie ma mężczyzny, człowieka mężczyzny. To mogą być kobiety, dzieci, rzeczy, obiekty, idee. Wszystko, co nie jest człowiekiem i mężczyzną. Bo rodzaj męskoosobowy to jest grupa, gdzie jest minimum jeden mężczyzna. To jest dość specyficzne dla języka polskiego, ten rodzaj męskoosobowy, oni. Będziemy się o tym uczyć w przyszłości. Funkcje mianownika to forma słownikowa i podmiot, czyli subject w zdaniu. Ta forma w liczbie pojedynczej, singular, daje nam informację, czy to jest on, ona czy ono. Informacje o rodzaju, gender. Mianownik jest w zdaniach, to jest. Funkcja biernika to jest direct object z czasownikami takimi jak na przykład jeść, pić, gotować, mieć, grać w, znać, lubić, kochać, widzieć itd. Następna dobra informacja to jest to, że rodzaj męski i rodzaj żeński mają identyczne reguły, a rodzaj nijaki jest naprawdę łatwy. One, rodzaj męski. Przykłady. To są psy i koty. Widzę psy i koty. To są komputery. Lubię komputery. To są ziemniaki. Jem ziemniaki. To są owoce. Lubię jeść owoce. To są noże i widelce. Mam noże i widelce. To są pierogi. Kocham pierogi. One, rodzaj żeński. To są kobiety. Widzę kobiety. To są cytryny. Widzę cytryny. To są studentki. Znam studentki. To są truskawki. Lubię jeść truskawki. To są pomarańcze. Kupuję pomarańcze. One, rodzaj nijaki. To są jabłka. Jem jabłka. To są okna. Widzę okna. To są mieszkania. Mam mieszkania. To są muzea. Lubię muzea. Jakie są końcówki rodzaju męskiego nieosobowego i rodzaju żeńskiego? Zwykle Y. Koty, komputery, kobiety, cytryny, psy. Uwaga, pies. Jest redukcja i-e. Pies, psy. Też może być i, kiedy mamy k albo g. Ziemniak, ziemniaki.
studentka, studentki, pieróg, pierogi, ołówek, ołówki. Uwaga! Pieróg, pierogi. Transformacja U na O. Kiedy słowo kończy się na ek, wtedy jest redukcja E. Ołówek, ołówki. Ostatnia opcja to jest E. Mamy E, kiedy na końcu jest sz, czy, dz, dż, ż, ż, si, ci, dzi, zi, ni. Albo c, l, j. Możecie zapamiętać, że to są takie specjalne dźwięki plus c, l i j. Owoc, owoce. Pomarańcza, pomarańcze. Nóż, noże. Widelec, widelce. Uwaga! Nóż, noże. Tak jak pieróg, pierogi. Transformacja U na O. Kiedy słowo kończy się na ec, to wtedy jest redukcja E, widelec, widelce. Jakie są końcówki rodzaju niejakiego? To jest łatwe. Po prostu A. Zawsze. Jabłko, jabłka. Okno, okna. Mieszkanie, mieszkania. Muzeum, muzea. Uwaga! Kiedy mamy słowa rodzaju niejakiego z na końcu, to jest redukcja Muzeum, muzea. Uwaga! Jest jedno słowo rodzaju niejakiego, które ma formę nieregularną. To jest dziecko, liczba pojedyncza, singular, a liczba mnoga to dzieci. Przymiotniki. Przymiotniki liczby mnogiej, one, odpowiadają na pytanie jakie. Następna dobra informacja. Przymiotniki liczby mnogiej, one mają identyczną formę jak przymiotniki rodzaju niejakiego. Neuter adjectives. Jakie lubisz psy? Lubię małe psy. Jakie jesz jabłka? Jem czerwone jabłka. Jakie znasz kobiety? Znam polskie kobiety. Jakie kupujesz samochody? Kupuję drogie samochody. Po prostu E, a kiedy jest K albo G i E. Ćwiczenie. Transformacja na liczbę mnogą. Czarny pies, czarne psy. Polski film, polskie filmy. Drogie mieszkanie, drogie mieszkania. Zielony ogórek, zielone ogórki. Smaczne jajko, smaczne jajka. Ostry nóż, ostre noże. Duża brzoskwinia, duże brzoskwinie. Miłe dziecko, miłe dzieci. I to wszystko. Teraz czas na Was. W opisie są ćwiczenia. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie polajkować i zasubskrybować mojego kanału. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!